Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo. Zaczynamy, jak tu widzicie, kłębkiem wełny, jak to u mnie, no bo co by innego mogłoby tu być. Zanim przejdę do clou programu, czyli tego, co jest tematem dzisiejszego odcinka, no to jeszcze chciałabym, żebyście zobaczyli sobie taki 2-minutowy urywek z tego, jak powstawała jeszcze ta figurka owczarka niemieckiego. No i potem przejdziemy do tego, co jest tematem tego odcinka, co już pewnie wiecie po tytule. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Odzywam się na momencik. Połączyłam już wszystkie części ciała. Tutaj jest sierść na tym, tylko że jest zbita. O właśnie, na tym przykładzie widzicie, jak to wygląda, jak się nałoży sierść, no i potem się filcuje inne części ciała i co się robi właśnie z tą taką miękką wełną. Ona się po prostu zbija. To już nie wygląda na razie na nic, ale właśnie możemy to uratować w ten sposób, że czyszemy sobie. Czekajcie, wezmę sobie te grabki, bo to jest lepsze. Widzicie? I wtedy z tego zbitego kawałka możemy to rozczapierzyć po prostu i dojdzie do ładu. No a jak są słabo przyfilcowane, to już nic z tym nie zrobicie. Oczywiście tam wyjdzie coś, tak jak tutaj, no ale zobaczcie, jak to świetnie da się wyprostować. No i jak było przed chwilą, a jak wygląda teraz. No, nie była ziemia, nie? No i za chwilę będzie znowu tak wyglądać, ale chciałam Wam pokazać na tym przykładzie właśnie. Super, właśnie mogę Wam teraz pokazać. No i teraz zapamiętajcie ten moment, bo od tego momentu wszystko się zmieni. Cały pysk się zmieni, bo tutaj wejdzie ten ciemny kolor, ciemna kufa i tak dalej. Uszy też będę musiała przyciemnić, ale tak wygląda na razie. No i niedługo zobaczycie już pewnie filmik, no może nie tak niedługo, pewnie gdzieś za tydzień, filmik, który przedstawia całą figurkę i już nie będę pokazywać. Może pokażę jeszcze chwilę, jak zrobię tutaj tą ciemniejszą maskę, więc jeszcze to może pokażę, ale potem jak już sierść będę dodawać, no to już zobaczycie później. No i ogon jeszcze dojdzie. No to uciekam. Witajcie w kolejnej odsłonie. Tak jak Wam obiecałam, poeksperymentujemy sobie dzisiaj razem ze mną, bo ja tej techniki używałam może z 2-3 razy w życiu, robiąc kapelusz do figurki, chyba tej postaci z Muminków, jak on się nazywał, ten Włóczyki, no właśnie, Włóczyki. I teraz jakieś płatki robiłam, chyba coś takiego. Nie traktujcie tego jako poradnik, bo nie jestem osobą od filcowania mokrego, bo właśnie o tym będzie mowa. To jest mój po prostu eksperyment, a to jak się filcuje, to już musicie sobie znaleźć sami. Wet felting napiszę Wam tutaj po angielsku, jak szukać po tej frazie w internetach i jest bardziej profesjonalnie pokazane, tam się używa różnych mat i tak dalej i tej specjalnej techniki, a ja po prostu za pomocą wody i mydła spróbuję Wam pokazać, czy po prostu się filcują pewne włókna. I wziąłam sobie tak, tą wełnę czesankową polską, ona jest gruba, więc może być trudno z niej filcować, ale nie wiem, sama nie wiem. Mam 18,5 mikrona merynosa, czyli to jest ten najbardziej miękki merynos jaki jest i on jest właśnie świetny do filcowania mokrego. Wzięłam sobie jeszcze akryl i zaraz gdzieś tu mam wiskozę. Dobra, i tu mamy wiskozę. I po prostu pokażę Wam i sama przy okazji się dowiem, czy to się w ogóle sfilcuje. Bo ogólnie filcowanie na mokro, jak sama nazwa wskazuje, to jest połączenie wody i mydła i po prostu trzeba tam trzeć o siebie włókna w tej wodzie i mydle, no i one się po prostu sfilcują i tak się robi kapelusze, różne gumofilce na przykład. Ten filc taki, to jest właśnie robione tak mniej więcej taką metodą. Dobra, zaczniemy może od tej najgrubszej wełny i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wezmę sobie
pomieszam między sobą włókna, żeby było łatwiej. Chociaż jak patrzyłam się, jak robią ludzie szale, bo szale też robią piękne, to po prostu kobiety rozkładają kolorami już wzór normalnie na folii i polewają to wodą z mydłem i potem zwijają to i to się po prostu filtruje już pod samym tym wpływem i ugniatania takiego. No ale po prostu ja tu jeszcze ulepszę i po prostu pomogę temu filcowaniu przez mieszanie. Tak jak to się robi przy filcowaniu na sucho. I dobra. Robimy tutaj tak. Ja sobie jeszcze wzięłam ręcznik. Czekajcie. Sobie tutaj sięgnę. Mam ręcznik, mam żelazko. Także pełna profeska. Mam sobie tutaj koło siebie ręcznik. O, i tu mam wodę już z mydłem. I spróbujemy to. Wycisnę. I zacznę pocierać tak, żeby to po prostu się sfilcowało z sobą. Chyba psy są najlepszymi mistrzami w filcowaniu sobie za uszami sierści. Mój to na pewno. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Przyspieszę Wam proces na nagraniu, żebyście nie musieli oglądać tego. No i dobra, tu sobie wyciśniemy z tego. Pewnie to jeszcze dłużej trzeba miętolić, ale zrobimy tak. No i patrzcie, jest coś tutaj sfilcowanego. Dobra, weźmiemy się za teraz tego merynosa drugiego. Weźmy sobie kawałek i zrobimy tak samo. Może tak nałożę jedną na drugą warstwę. Spróbujemy. Ja to robię szybko, ale wiecie, pewnie to trzeba trochę czasu na to, żeby to się sfilcowało. Na razie zrobimy tak. Ogólny zamysł właśnie jest taki, nie? Żeby trzeć włókna o siebie. Wiem, że płatki bardzo fajnie się tym robi. Można na przykład wstępnie sobie zrobić kształt płatka i potem właśnie wsadzić już ufilcowanego na sucho i potem go wygładzić właśnie tak na mokro. No, tylko to wiecie, 2 razy więcej roboty jest. Dobra. Patrzcie, ten się mi się zdaje, że się szybciej filcuje. Nawet powiem, że o wiele. Zrobiłam parę ruchów i nawet takich dziur nie ma, powiem Wam. Zobaczymy tu. Wyciśniemy. Wyciśniemy to. Najbardziej mnie interesuje, czy się ufilcuje wiskoza z tym, z akrylem. Patrzcie, jak to całkiem nieźle się wyfilcowało. To jest najlepsze. Tu ma takie dziury. Także no, te 18,5 rewelacja. Potem sobie jeszcze uprasujemy. Dobra, biorę teraz akryl. I to mnie chyba najbardziej interesuje. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Puściłam sobie ptaszki w tle, co by nam śpiewały. Kurczę, nie wiem czasem, czy to po prostu w oczach się już nie filcuje, albo mi się filcuje w oczach. O, ale się rozwarstwia. Nie było czegoś takiego w tej wełnie 18. Ale słyszycie to? Kurczę, mam fanut przy tym. Pośmiejcie się. Ja robię tak, jakbyście wy to robili pierwszy raz, bo już nie pamiętam, jak to się robiło. Teraz zerknęłam w ogóle, jak to kobiety robią. I właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się robi szale i tak dalej, to się inną metodą robi, ale
Główny zamysł jest taki sam, wiecie, żeby pomieszać te włókna między sobą za pomocą wody, ale już widzę, że tu jest jakiś taki problem. Widzicie? Tam to tak fajnie się mieszało z sobą, a ona jakby się rozwarstwia. Akryl się rozwarstwia. No. Widzę, że już nie będzie tak samo. On jakby nie współpracuje, akryl. Dobra. Wyciskamy. Fajne to jest dla dzieciaków. Możecie dzieciom dać do roboty takie właśnie rzeczy. O, ale zobaczcie. Jakby, no nie sfilcowało się. No w porównaniu do tego, no to kompletna różnica. Tu w ogóle nie widzę tych takich kłaczków. Wszystko się w jedno zlało. A tu, no jakby nie współpracuje. Nawet nie jakby, tylko nie współpracuje. No i wiskoza. Wiem, że wiskozę i jedwab ludzie dają do szali. Na przykład do filcowania na mokro. Może ja się po prostu nie będę znać nad tym, jak to się robi. Ale pomieszajmy. Tutaj też to tak jakby po grudzie idzie to mieszanie też. Dobra, zwijamy to. Wkładamy tu do wody z mydłem. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No, tak jakby się filcowało, powiem wam. Tu mi się zrobiła dziura, ale to nieważne. Najważniejsze jest to, czy te włókna razem się połączą i mają zdolność właśnie takiego filcowania. O kurczę, teraz to już przegięłam. Ale nie, ale patrzcie, coś wychodzi. Już się zbiło się strasznie, ale no, filcuje się. Patrzcie, zrobiłam parę ruchów. Podobne jest coś do akrylu, się dzieje, ale ma tą zdolność filcowania. Bo opatrzcie, jak mi się nawet kurczy, to się zbija. Jakbym to umiała zrobić jeszcze, byłabym bardziej profesjonalna, to by pewnie wyszło lepiej. Ale mimo tego, że ma te nitki, no zobaczymy, jak to wysuszę. Bo się może bez sensu podniecam, nie? Nie wiem, chyba jednak się za bardzo podnieciłam tym faktem. Zobaczymy, wysuszymy to. Niepodobnie wyszło coś do tego. To chyba jest jako tylko dodatek, wiecie? Może być, ale nie dodatkiem, ale nie główną. No, tak trochę marnotrawnie to wyszło. Czekajcie, idę wylać to i zaraz będziemy prasować. No i dobra. Wziąłem sobie żelazko, zagrzałam i zrobimy tak, przyprasujemy to. Kurczę, ciężko mi się tutaj ruszać, żeby czegoś nie zrzucić. Mam nadzieję, że będziecie to widzieli. Tak, tu sobie to przyczętuję i przyprasujemy przez to na razie, a potem spróbuję osobno, żeby ta woda wyparowała z tego już, nie? Dobra. Tak to wygląda. I nadal to jest najlepsze. Dobra. Spróbujemy osobno przeprasować. Wełna jest spoko, nic się jej nie stanie. Z tym może być gorzej. Ale też daje radę wiskoza. Się błyszczy w ogóle. Akryl. Nie wiem, tak szybko, bo boję się, że zaraz coś tu się stopi. Ale tu się nic nie stało prawie. Nie sfilcowało się. No i ta wełna merynosów. Przyprasujemy to. No i dobra, mamy już zaprasowane. I konkluzja jest taka. Wełna ta polska może i by się sfilcowała, gdyby się to lepiej robiło, ale no tak, no tak słabo to wyszło. Akryl kompletnie nie złapał. Tak się tylko pomieszał. Coś tam próbował, ale no nie bardzo. Wiskoza ma filcowania dużo, bo trzyma się to. Ale widzicie, jest taka pomieszana i
nie zrobiło się z niej taka, wiecie, płachta jednolita, a o to mi chodziło. No, ale to osiągnęliśmy przy czesance tej z merynosów, zobaczcie. No i do Ola. To po prostu robiłam parę minut, ale jakby się do tego przyłożyć, pooglądać sobie filmiki, jak oni to robią profesjonalnie, no to wychodzi na to, że... Czekajcie, jeszcze wezmę sobie nożyczki. Wam pokażę, co można właśnie z tego zrobić, że sobie można na przykład jakieś płatki zrobić z tego, nie? Patrzcie, i macie płatek. I na przykład to potem do wody wsadzić i znowu zaficować, żeby te brzegi zniwelować, albo zaficować na sucho. Ale macie taki gładziutki płastek. Także 18,5 mikrona Merinos Rewelka i nawet te takie bardziej miękkie 16 to by były świetne. Także widzicie, mój eksperyment się udał. Także 18,5 najlepsza, te wszystkie sztuczne to tylko mogą być dodatkami. W sumie myślę, że właśnie to mogłoby być jako dodatek taki nadający jakiś błysk. No ale właśnie chciałam Wam pokazać, jak wygląda ficowanie na mokro. Mniej więcej o co w nim chodzi. Przy okazji pokażę Wam tutaj zdjęcie jednej z moich obserwatorek. Bardzo Ci dziękuję. I subskrybentek za ten portret 2D. I właśnie przy okazji Wam chcę opowiedzieć o tym, że nigdy w życiu nie ficowałam portretów 2D, czyli takie na płasko. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale po prostu nie mam najzwyczajniej w świecie czasu. A widzicie, jak tutaj świetnie można to odwzorować, jakby się do tego przyłożyć, a to są po prostu prace początkujących osób. Więc zobaczcie, jak to świetnie wyszło, a ile jakby jak fajnie będzie jeszcze wyglądać później, po iluś tam portretach zrobionych już. Także naprawdę podziwiam, gratuluję. Sama jeszcze się właśnie za to nie zebrałam, więc nie chcę oceniać, bo jak sama nie robiłam i nie wiem, jak to się robi, nie zagłębiałam się w temat, czyli wiem, jak się robi, ponieważ to się tak w zasadzie robi jak haftowanie, czyli bierzecie sobie jakąś kanwę, na tym odbijacie zdjęcie albo obrysowujecie kontury tam, gdzie chcecie to wypełnić i wypełniacie, jak normalnie jak są takie te obrazki do wypełniania kolorami, to wypełniacie po prostu wełną i tak powstaje obraz 2D. Ale właśnie chciałam Wam pokazać, że jeszcze moi subskrybentki takie piękne rzeczy robią. Także szapoba. Kłaniam się nisko. I co? Będę uciekać. To będzie taki krótki vlog, ponieważ wrzucę Wam w tym tygodniu, zaraz to już na pewno będzie w tym tygodniu, filmik z Shih Tzu. W następnym będzie filmik z owczarkiem niemieckim, jak go ukończyłam. Wyszedł moim zdaniem rewelacyjnie i fotki są świetne. A jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, to niech mnie obserwuje na innych moich platformach social media, bo tam będzie pewnie szybciej niż tutaj. Pewnie pod koniec tygodnia już wskoczy już taki na początek ficowania pewnie owczarka niemieckiego. Tak będzie pokazane te prace, ale no, większość to już tu widzieliście, także na pewno nie będzie nic tak o wiele za wiele niż tutaj było pokazane. Dobrze, to uciekam Wam. Życzę cudownego tygodnia. Wczoraj nie miałam kiedy wrzucić tego filmu, ale dzisiaj wrzucę. Także do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Wpisujcie mi w komentarzach propozycje, o czym mogę Wam poopowiadać jeszcze, oprócz tego, że powstaje kolejna figurka, a będzie to, na razie jest tutaj tylko bryła, broszka kota. I będzie mi też pozować mój kot, którego mam tutaj. Także świetnie się przyda. Uciekam. To do zobaczenia i dziękuję za wszelkie lajki, łapki w górę i komentarze. Pa!